Strona FNAF Plus na Steamie już chwilę temu przestała istnieć, no i pewnie masa z was już wie, co się stało. Ja sam nie śpieszę się z tematem, dużo filmów od innych twórców na ten temat było, ale chcę to omówić u siebie, żeby było do czego odnieść się w przyszłości. Cała drama, cała negatywność trafia tutaj. Nie będę o tym mówił już nigdy, nigdzie więcej. FNAF Plus przestał istnieć. Fisnom nie jest już częścią fanversa. Jeśli żyjecie pod kamieniem albo po prostu nie interesujecie się za bardzo fanversem, FNAF Plus był oficjalnym, ale nie kanonicznym remake'iem pierwszego Five Nights at Freddy's. Scott zatrudnił twórcę Fangame'a, żeby zrobił dla niego spin-off serii. Dlatego FNAF Plus można by też nazwać po prostu FNAF 1 Fisnoma, bo po prostu przedstawi wizję Phila na temat tego, jak FNAF 1 powinien był wyglądać. Co mu osobiście podoba się w serii, czego on od niej chce. Mocno to kontrastuje z kierunkiem, w jakim poszedł nowy FNAF. I Fisnom zawsze był bardzo bezpośredni na temat tego, że tego kierunku nie lubi. FNAF Plus miał być znacznie mroczniejszy i to do tego stopnia, że ludzie krytykowali tą interpretację za to, że jest nierealistyczna, że fani chcieli czegoś jeszcze innego, ale nie ma to znaczenia. Interpretacja to interpretacja. To było FNAF 1 Fisnoma i wprowadzało dużo ciekawych pomysłów do serii. Było inne, co mi się bardzo podobało. Co się jednak stało? W wielkim skrócie Fisnom zrobił stream z DLC Ruin, który był cyniczny, który miał na celu wkurzyć ludzi. No i ludzi wkurzył, a Phil dostał masę wrogich wiadomości na Twitterze, z których nic sobie nie robił. Nie miało to znaczenia, bawią go takie komentarze. No i na tym miało się wszystko skończyć. Tyle. Nie pierwszy raz jak Phil tak się wydurniał, to nie jest wystarczające, żeby z tego jakaś poważna drama była. Niestety, ktoś, kto zaatakował Phila, zaczął dostawać groźby od innych, a Phil nie wziął tego na poważnie. On nigdy nie bierze rzeczy na poważnie, bo zawsze go to chroniło. Jego cała persona jest toksyczna, więc tego się ludzie od niego spodziewali i nie robili mu więcej problemu. Nie bronił się, a dzięki temu nie zaogniał problemów. Bo porównajcie to sobie do Kane'a, który regularnie dostaje po dupie tylko dlatego, że się próbuje tłumaczyć. Media społecznościowe są okropnym miejscem i niech nikt wam nie mówi, że jest inaczej. Dlatego też Fisnom napisał tweeta, czemu to ja nie dostaję gruźb śmierci. Nie wysyłajcie ich do innych, wysyłajcie je do mnie. Taka wiadomość to jest bardzo w stylu Phila. Odwraca uwagę, kieruje negatywność na niego samego, co jednak nie zmienia faktu, że nie tak ta wiadomość została odebrana. Przesadził w tym momencie. To nie był dobry moment na takie żarty. Sytuacja się jednak tym razem zaogniła. Trendował chyba z 3 dni na Twitterze. Na pewno masa e-maili poleciała w stronę Scotta i ostatecznie oboje skonfrontowali się ze sobą prywatnie. Phil został usunięty z projektu Fanverse. Nie wiemy, jak to wyglądało, nie wiemy, jak dyskusja przeszła, do jakiego porozumienia doszli, kto ostatecznie decyzję podjął. Bo może Scott zerwał stosunki, a może Phil sam odszedł. Jest coś takiego możliwe. Może chcieli wypuścić grę, może nie, bo to tak właściwie jest w stylu Phila, żeby tak późno w developmencie anulować swój projekt. Ale prawdy po prostu nie znamy. Fisnom wyjaśnił, że nie ma prawa oficjalnie komentować już tego projektu, to mogą zrobić tylko Scott i Click Team, którzy fanversem się zajmują. Ale nie odezwali się na ten temat. Wiemy jedynie tyle, że FNAF Plus po cichu zniknął ze Steama i prawdopodobnie już nigdy go nie zobaczymy. Co to oznacza dla fanverse? Zupełnie nic. Spotkałem się ostatnio z takim błędnym założeniem, że cały fanverse istnieje tylko i wyłącznie z powodu FNAF Plusa, ale to nie jest prawda. Tak zakulisowo, fanverse istnieje od początku 2020 roku, FNAF Plus do niego dołączył dopiero w połowie 2020 roku. Anulowanie FNAF Plusa nic nie znaczy dla pozostałych projektów, które są w pracach. No, oczywiście poza tym, że jest chaos. Czy czekaliście na FNAF Plus? Masa osób czekała i już się niestety nie doczeka. Brzmi to bardzo zniechęcająco, bo po co robić sobie oczekiwania w takiej sytuacji? Ale pamiętajcie, że dla innych twórców fanverse to wcale nie jest zabawa. Już bez tej dramy ciężko jest promować te projekty. Nie patrzcie się na fanverse jak na całość, dajcie tym innym osobom szansę się wykazać. Niech obecna sytuacja nie przekreśla tego wszystkiego. No i tyle mam do powiedzenia. Nie zamierzam tego tematu rozwlekać. Kiedy zrobię następny film o fanverse, to nie będę już tej dramy wspominał. A zbierają się fajne nowe rzeczy na temat tych gier, zwłaszcza od strony The Joy of Creation tym razem. Nixon rozkręca się z produkcją swojej gry. A ja wracam teraz do omawiania DLC Ruin, bo wciąż jest dużo materiału do ogarnięcia. Zapraszam was do obejrzenia moich pierwszych 2 filmików na ten temat, szczegółowe omówienie Mimika w całej nowej fabule, a także ogólne podsumowanie całej fabuły. Dużo wątków znajduje się w grze, dużo można ciekawego z niej wyciągnąć. Dziękuję za dzisiaj. Patrzcie w przyszłość pozytywnie. Do zobaczenia.